Cześć, witam Cię na moim kanale. Przyszedł do mnie temat dokładnie 10 minut temu, o którym chciałabym z Wami porozmawiać. Rozłożyłam kamerę, usiadłam i stwierdziłam let's talk, czyli film z serii Porozmawiajmy. To, o czym myślisz, a raczej w to, co wierzysz, tym się stajesz. To staje się Twoją rzeczywistością. Dość ważny temat, o którym już w sumie wspominałam kilka razy w niektórych filmach. To jest temat, który jest bardzo, bardzo istotny, a mianowicie horoskopy i znaki zodiaku. Ja swojego czasu byłam tak zwaną zodiakarą, która wierzyła w to, że mój znak zodiaku ma jakiekolwiek znaczenie na mnie, że to, co dokładnie tam piszę, czy tam jest napisane na temat mojego znaku zodiaku i jest odzwierciedleniem mnie. I przez długi czas wierzyłam w to, że jestem jakaś, że jestem wrażliwa, że jestem taka, że jestem siaka. I przez długi czas, nawet jak to nie było do końca prawdą, ja robiłam wszystko tak i działałam z takiego punktu, aby po prostu to prawdą się stało. No bo w to wierzę, tak jest o mnie napisane, tak ktoś napisał na mój temat, a ja w to tak bardzo uwierzyłam, że robię wszystko, że moja osobowość staje się dokładnie tym, co jest napisane pod moim znakiem. I tak samo czytałam horoskopy. I jak było coś negatywnego, to mówię, o Jezu, to znowu się stanie. Albo jak było coś pozytywnego, to mówiłam, yes! I cokolwiek było tam napisane, to ja czekałam na to, aby się po prostu spełniło. I często jest tak, że tak bardzo czekamy, czy tak bardzo w coś wierzymy, że zaczynamy działać w kierunku nawet nieświadomie, aby się to zrealizowało. Idziemy w jakieś miejsce, mówimy coś, nie wiem, kupujemy coś, po prostu wyjeżdżamy gdzieś po to, żeby spełniło się to, co zostało tam napisane. Ale nie dlatego, że jest to tam napisane przez kogoś, przez obcą osobę wymyślającą i tak dalej, ale przez to, że my w to wierzymy. Nie neguję tego, że to, co jest napisane pod danym horoskopem, jest nieprawdą. Ja mówię o tym, że jak uwierzysz w coś, to będziesz to traktować jako swoją prawdę. I co ciekawego się wydarzyło kilka dni temu, może już nawet miesięcy, że został wprowadzony nowy znak zodiaku. Został wprowadzony wężownik i przez to ja zmieniłam swój znak zodiaku. I z tej osoby nieśmiałej, wrażliwej i jakiejś tam, gdzie było coś opisane na mój temat, nagle stałam się innym znakiem zodiaku, który jest przebojowy, odważny, działa, tworzy, nie boi się, mówi prawdę i tak dalej. Więc patrzcie na to trochę z przymrużeniem oka, na wszystko, co ktoś Wam daje jako gotowiec i mówi Wam, że tacy jesteście. Najlepiej to zrobić albo spojrzeć na siebie trochę z innej perspektywy, a takiej czystej kartki, gdzie tak naprawdę możesz zaaplikować do siebie jakąkolwiek cechę charakteru, wierzenie. Możesz cokolwiek tak naprawdę wprowadzić do Twojego życia i to uwierzyć. I jak w to uwierzysz, to staje się Twoją rzeczywistością. Joe Dispenza bardzo fajnie mówi o tym, że personality, czyli person reality, czyli Twoja osobowość tworzy Twoją osobistą rzeczywistość. I jednym właśnie z takich kluczowych rzeczy, które pomagają nam stworzyć, jest po prostu wiara w to, jacy my jesteśmy. Może wydarzyło się coś w przeszłości, co spowodowało, że teraz jesteś nieśmiałą osobą, albo jesteś taką, nie wiem, odważną, przebojową osobą, bo na przykład Twoi rodzice bardzo pielęgnowali tę cechę charakteru w Tobie. Zauważyli, że taką osobą jesteś i ich Cię pali gdzieś, mówili Ci super, jesteś odważny, jesteś pełny, nie wiem, temperamentu i tak dalej. A na przykład drudzy rodzice, widząc, że masz taką cechę charakteru, mówili Ci, ale przestań, ale nie wolno, ale po co to robisz, ale to jest głupie i tak jakby tłamsząc to, uwierzyłeś w to, że na przykład jesteś może nieśmiałą osobą, na przykład zalęknioną i tak dalej. Więc wszystkie nasze cechy charakteru
Cała nasza osobowość wzięła się z tego, co my przeżyliśmy w życiu, to, co my widzieliśmy u innych. Poprzez obserwacje instalowaliśmy oprogramowanie. Niektóre oczywiście rzeczy są w 100% nasze, ale jest wiele takich, które zostały zaaplikowane. I Ty możesz to po prostu odinstalować i zainstalować nowe. I właśnie te horoskopy, jak się dowiedziałam, że już nie jestem rybą, a teraz jestem wodnikiem, to uświadomiło mi, że jak byłam mniejsza, przypomniało mi się to, że jak byłam mniejsza i czytałam horoskop właśnie odnośnie ryb, że jestem taka, że jestem wrażliwa, że jestem delikatna, bla, 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 a potem obok był wodnik i przeczytałam to, co o wodniku, ja mówię, kurczę, no tam jest więcej cech na mój temat, bo jestem osobą, która jest odważna, zawsze jak dzieją się jakieś rzeczy, to idę pierwsza, działam, lubię tworzyć, nie boję się jakichś wyzwań większych, więc zawsze we mnie i była to odwaga. Osoby wrażliwe mogą być tak naprawdę i skorpionami, i wodnikami, i baranami, i rybami. To nie jest tylko tak, że tylko ta cecha jest przypisywana do jednego znaku zodiaku. Ale ja przez długi, długi czas tak bardzo w to wierzyłam, że mi się wydawało, że ja taka jestem. Musimy bardzo być uważni, co wpuszczamy do naszej głowy. Najlepiej zadawać dużo pytań, rozmawiać ze sobą i negować wszystko wokoło. Nie brać czegoś za pewnik, nie brać czegoś za 100% prawdę, bo to może się okazać zupełnie nieprawdą. Możesz to przyjąć jako prawdę, jeżeli tego bardzo chcesz. Wszystko jest iluzją i to jest po prostu niesamowite, bo dla przypomnienia powiem Ci, że my składamy się z 99,9999% z takiej pustej przestrzeni, która jest wypełniona energią. Czyli my jesteśmy energią, a 0,001% to jest materia. Więc my żyjemy przez cały czas w świecie swoich myśli, w świecie swoich przekonań, w to, co wierzymy. Więc to tworzy naszą rzeczywistość i może być Ci to ciężko przyjąć za prawdę, no bo wiecie, żyjemy jednak w tym takim materialnym świecie, gdzie wszystko jest takie twarde, solidne, gdzie powinno być, wiecie, jeżeli o czymś pomyślimy i wszystko jest energią i tak dalej, to powinno się działać tak, od razu, powinno się pokazywać to w naszym życiu, że chcemy mieć, nie wiem, super pracę i nagle stoi przed nami pracodawca, mówi, proszę bardzo, wedle życzenia. Mówisz, chcę zarabiać dużo pieniędzy i nagle się okazuje, że nie wiem, w pracy, w której jesteś, dostajesz podwyżkę 200%, cokolwiek. Tylko to nie działa w ten sposób. Jest to zasada lustra. To, co jest wewnątrz nas, jest odbiciem tego, co jest na zewnątrz. Czyli jeżeli Ty masz przekonania, że pieniądze są złe, to będziesz je odganiać od siebie i zawsze będziesz zarabiać na przykład mało, bo to są takie przekonania, które są w podświadomości głęboko zakorzenione. Usłyszałeś może gdzieś, jak byłeś dzieckiem i teraz w to wierzysz. I pomimo, że chcesz zarabiać fajne pieniądze, pomimo, że chcesz, żeby Cię było stać na wakacje, na rzeczy, na fajny dom i tak dalej, to te przekonania Cię ciągną z tyłu. To, jaką mamy relację z samym sobą, to potem to jest odzwierciedlone na zewnątrz. I zasada lustra polega na tym, że to, o czym myślisz, to, czym się stajesz w środku siebie, to potem pokaże się na zewnątrz. Tylko że to lustro nie jest dokładnie takim lustrem, jakie my mamy w domach, że stajesz przed lustrem i widzisz postać swoją, gotowy produkt. Te lustro jest z opóźnieniem i to opóźnienie może być różne. Może być kilka dni, kilka miesięcy. Ty musisz trwać przez cały czas w swojej wierze, w swoim założeniu, że taką osobą jesteś, to się wydarzy i będą przychodziły różne sytuacje, które będą Cię tak jakby spróbowały sprowadzić na Twoje poprzednie tory, ale Ty musisz wziąć rozpęd na nowych torach i iść po to, o czym marzysz, czego pragniesz i tak dalej. Więc to, jakie my mamy
przekonania, wierzenia i myśli na własny temat, na temat świata, na temat innych ludzi, to będzie się odzwierciedlało. Bo jeżeli Ty myślisz, że wszyscy są źli, to będziesz natrafiać na złych sąsiadów, na złe kasjerki, na złych pracodawców i tak dalej. I to będzie się odzwierciedlało. Więc jeżeli Ty wierzysz na podstawie czegoś, co zostało napisane przez kogoś, że jesteś jakąś osobą, to będziesz to przyciągała do swojego życia. I wszystkie sytuacje będą Ci mówiły, że właśnie taką osobą jesteś, bo Ty w to po prostu wierzysz. Więc my musimy teraz spojrzeć na to, co wierzymy. Najlepiej mieć pod ręką jakiś mały notatnik i długopis, ja zawsze mam. I często jest tak, że idę gdzieś i na przykład moje myśli się tam pojawiają, bo mamy ogrom automatycznych myśli i z tych automatycznych myśli bardzo fajnie jest wyłapywać właśnie te negatywne przekonania. I od razu zapisuję. Skąd się to wzięło? Po co się to wzięło? Czy to jest dla mnie dobre? Zadaję dużo pytań i rozmawiam ze sobą. Wiele właśnie myśli jest tych automatycznych, które same są po prostu generowane przez nasz umysł. Nasz umysł chce nas trzymać w znanym komforcie. Nawet jeżeli to jest negatywny komfort, to jest dla niego znane i jest to czymś dla niego bezpiecznym. Nawet jeżeli to jest totalnie beznadziejne i Ty nie chcesz być w tym miejscu, to Twój mózg zna tą beznadziejną sytuację, w niej się odnalazł i chce w niej tkwić. I my jako osoby istniejące, żyjące w tym ciele, posiadające to narzędzie, którym jest właśnie mózg, możemy nim kierować, sterować, tylko musimy zrozumieć pewnego rodzaju mechanizmy, które w nas są. I chcę, żebyśmy oprócz tego, że zapisujemy wszystkie swoje przekonania, to żebyśmy rozmawiali ze sobą, prowadzili dialog. My teraz możemy wszystko odmienić, możemy stać się takimi osobami, jakimi chcemy. Nie musimy wcale być nieśmiałymi, smutnymi, pogrążonymi w czymś tam, w rozpaczy, smutku i w ogóle negatywnymi osobami. Możemy sobie wpisać takie cechy, że jesteś przebojowa, że lubisz, nie wiem, występować, że to Ci sprawia przyjemność, że jesteś odważna, że zawsze podejmujesz działania i jak podejmujesz działania, to je kończysz. Wszystkie te cechy możesz sobie nadpisać. To jest właśnie piękno naszej istoty, że my jako ludzie, nasz mózg jest przystosowany do tego, że może się uczyć, a raczej jest zaprojektowany pod to, aby się uczyć do końca swojego życia. Ja mam taką tutaj znajomą w okolicy, która ma już 98 lat i ona ciągle pracuje jako dziennikarz w Polsku, chyba w Polsku pracuje i tam pisze artykuły do Gazety Polskiej. Przeżyła kobieta już pierwszą wojnę, drugą wojnę, ciężkie czasy i jest naprawdę niesamowitą osobowością, która tylko pokazuje, że w wieku 98 lat dalej można chodzić, dalej można pracować. Jeżeli kochasz swoją pracę, to why not? Dalej można pisać, dalej można mieć taki sharp umysł, taki wiecie, ostry, że po prostu pamiętasz wszystko. Ostatnio nawet napisała 5 lat temu, czyli miała 90 chyba 3 lata, napisała swoją książkę, taką grubą. Mam nawet tą książkę, kupiłam. To jest niesamowite, bo nasz umysł jest zaprojektowany, żebyśmy się uczyli przez cały czas. Co za tym idzie? Jeżeli w naszym mózgu ciągle mogą powstawać nowe neurony, nowe połączenia, które będą Cię uczyły czegoś innego, które będą sprawiały, że będziesz coraz bardziej rozwinięty, mądry i tak dalej, ale nie tylko mądry pod względem wiedzy, ale mądry życiowo. Tak naprawdę możesz zmienić swoje życie, przeprogramować je w każdym wieku. Nie tylko jak jesteś młodą osobą, to do 20, nie wiem, zdobyłeś taki zawód i teraz, okej, to już taką osobą jestem. Nie, możesz być kimkolwiek chcesz. Możesz w wieku 40, 50, 60, 70 lat zmienić wszystko. Także zmieniajmy. Nie zastygajmy w jednym, patrząc na przykład na innych i mówisz, wow, ale ta osoba ma super cechy, ale ta osoba jest fajna, ale ta osoba jest cool. Też bym chciała być taką osobą. Możesz być jakikolwiek tylko chcesz, mieć takie życie, jakie chcesz, zakładać co chcesz, w jakimkolwiek wieku jesteś, robić cokolwiek tylko chcesz.
Ja nie mogę tego słuchać, jak ktoś mówi, że czegoś nie wypada, że czegoś nie wolno. Możesz wszystko. Gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek zakręcie życia jesteś, w jakimkolwiek wieku jesteś, rób to, co sprawia Ci przyjemność. Mamy to życie po to, aby je doświadczać, aby czuć się szczęśliwą osobą, aby być właśnie taką, jaką chcemy być. Być w miejscu, w którym chcemy. Róbcie to, działajcie, podążajcie za swoim takim wewnętrznym głosem, rozmawiajcie ze sobą, bo tam się kryją wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Także jeżeli podobają Wam się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!